Dobra, moi drodzy, no to wyjeżdżamy tym samym i jedziemy wokół. Dlatego mamy też. No i co? Dwie gitary. No, witary generalnie no nie bez powodu są tak popularne w polskim offroadzie. No, robią robotę, jak są oczywiście dobrze zmodzone i wiedzą, i użytkownicy wiedzą co potrafią. Grand Vitara i Vitara, bo to Tak. też jest ważne, mimo że bardzo podobnie wyglądają w tej konfiguracji, co są. Dobra, moi drodzy, no to wyjeżdżamy tym samym i jedziemy wokół. No, generalnie podjazd, który podjechał Patrol z Mercedesem bez problemu, oraz wtedy jeszcze przecież podjechał ten Forerunner podjechał. No. I to na Teśtasiu. I to na Teśtasiu, ale dzisiaj jest problem taki, że jest wilgotno i to wszystko przymroziło, więc wcale nie jest. Ale ta Grand Vitara, no powiem Ci, no ja miałem ciepło jak stanęła, nie? Tam. Jak stanęła u góry, bo to jest najgorsza rzecz, tak, jaką można zrobić, jeżeli chodzi o podjazd. Wykrzyżu trochę brakło, nie? Tam po prostu, myślę, że jakby szybciej ta Vitara za pierwszym razem wyszła, to byłoby łatwiej, bo tam chyba na końcu tylko wykrzyżu trochę brakło, ale powiem Ci, no, podjazd wygląda z dołu, w kamerze tego nie będzie widać. Generalnie tak, no nie wygląda, ale te na końcu te wykrzyże są tak dość najgorzej, bo ich w ogóle nie widać. Jak patrzysz na ten podjazd z boku, patrzysz sobie, nie no łagodny, taki fajny podjazd, a potem patrzysz i jest pięknie krzyżuje. Generalnie tak, na torze z wykrzyżami bardzo fajnie sobie wszyscy poradzili, no ale to jest taka ekipa, widać, że generalnie wszyscy są mocno doświadczeni, plus jeszcze ciekawa sprawa, bo ten tor tak naprawdę definiuje to, jak jeździsz, nie? Bo to jest, on jest niby prosty, a niby nie jest taki prosty, możesz przyhaczyć, nie? Ja uważam, że jest bardzo fajny, bo jest to taki sterylny, trochę sterylny offroad. Bez zagrożeń. Tak, jest fajnie, bo możesz sobie przejechać, zobaczyć właściwości swojego samochodu, maksymalnie to wykrzyżować, zobaczyć, czy blokady działają w niektórych autach, w niektórych już nie ma takiej potrzeby, ale ogólnie rzecz ujmując naprawdę fajne. Ja na przykład też pierwszy raz akurat Patrolem tędy jechałem i uważam, że no, zawieszenie w tym to od IOD naprawdę świetnie się krzyżuje i w ogóle nie czuć było tego, że tam się przejeżdża, coś takiego. Poza tym ja lubię takie triale, więc dla mnie to jest sama przyjemność.
są u Ciebie blokady, czy nie ma? No nie miałem zablokowanych. Nie miałeś, no właśnie, Nie Ty miałem. masz tylko na tył blokadę? Tylko tył mam, no i tylko tył? centralną, nie? Okej, no bo Przodu właśnie nie to ma. by było widać, bo przód Ci nie chciał tam Yy, robić no na już, początku, Tak. trochę mocniej, ale jakbyś to zapiął blokadę z tyłu, to bez problemu byś to Właśnie zrobił. ja tą blokadę bardzo rzadko w ogóle zapinam. A przejdź co teraz z No blokadą. właśnie, nie Dawaj. mamy chwilę. No tak, no, bo oni się tu będą go bawić, dawaj. Dobra. Także Takoma. Bez blokady, bo ona ma tylną blokadę i centralną. Pierwszy podjazd był w ogóle bez żadnej blokady, a teraz spróbuję zapiąć i centralną i tylnią. Zobaczymy, jak będzie to teraz lepiej wyglądało. Całkowicie, nie? Inna jazda, nie? W ogóle płynnie. Nie używam w zasadzie blokady, znaczy No. bardzo rzadko, no bo to jest wyprawówka, nie? Tak, Gdzie no. ja tu mam możliwość... Dokładnie, a ale tu właśnie na w takich wykrzyżach, nie? Tam, miejscach gdzie to- są takie miejsca właśnie. Nie no, teraz to jak masło, no przyszło, nie? Super, no. No to Takoma. Teraz będzie Takoma. Nie, ostatnio jak żeśmy tu byli, to wydaje mi się, że było gorzej. Była taka maź, bo byliśmy tutaj... Teraz też nie jest najlepiej jak widać. Byliśmy tutaj Foranerem. O. Czekaj, bo jestem z hasła o. Mów mu, co ma robić. Mama jak? Tak. Jest okej. Nie blokuj. Nie blokuj. Na płynnie. To bo mało miałeś prędkości na początku, wiesz? Znaczy A to on jest... jeszcze zmienił chyba wiesz- na 3, wrócił na 2. Tam przy górze, no. Tak, no niepotrzebnie tam przeskakiwał. Problem z tym podjazdem jest taki, że on nie jest trudny, tylko on jest psychologiczny. On jest taki, że no musisz się... Tak, właśnie. Nie bać, po prostu się nie bać. Zablokuj na 2 i lecisz. I o to chodziło. Teraz się zastanawiam, gdzie jechać. No tam jest ciasno, właśnie dlatego mówię, że tam jest... On nie widzi tam pewnie Tak, nic. tak. Pomóc Ci? Dasz No to radę? ja trzeba w lewo. Dam radę, tylko się muszę połamać, także sekundka już zjeżdżam. Bez pośpiechu.
pewnie słusznie zauważyliście, nasz wyjazd, który właśnie oglądacie, miał miejsce w okolicach Pustyni Siedleckiej. Tak by mieliśmy taką fajną trasę, która biegła z województwa małopolskiego, śląskiego na Pustynię Siedlecką. I co ważne, tak się fajnie złożyło, że ten wyjazd jest jeszcze w grudniu. To był 29-30 grudnia 2024, czyli przed tym, jak Lasy Państwowe przejęły obszar Pustyni Siedleckiej. Dlatego to jest ważna informacja, że teraz to miejsce już nie jest legalne. Nie możecie tam wjeżdżać samochodami ani żadnymi innymi kładami, krosami, jeżeli nie macie pozwolenia, a zakładam, że z Lasami Państwowymi będzie się ciężko tutaj dogadać. Wiem, że są takie rozmowy, ale nie wiem, jaki będzie wynik. Dlatego dobrze się składa, że akurat ten wyjazd to był ostatni legalny wyjazd na Pustynię Siedlecką. I tutaj też apel do Was, uważajcie, tam już wjazd jest nielegalny, a teraz możecie dalej się delektować tym, jak to wyglądało, bo za niedługo już możemy wszyscy o tym zapomnieć, zostaną tylko nagrania. Wcześniej redukcję. Za późno. Tak, przejeżdżamy ten piasek, że to nie ma opcji. Gdybyś dało, to bym to nazywał. Ale spoko, dalej i tak to wytnę. Teraz. O, brawo! Czy wykopała? No ładnie to. Masz odpalony ten crawling, nie? No, Tak, i powiem Ci, to mega fajnie to działa. sprawdzam, bo nigdy tego nie próbowałem, a sobie myślę, tutaj jak jesteście, to mnie prawie wyszarpiecie w razie czego. Ale powiem Ci, to jest... No, w Foranerze sprawdzaliśmy do góry i to nawet do góry idzie, nie? Także... Ale to widać, u Ciebie to fajnie działa, bo to widać. Nie no, wyjechałbym stąd. Ale fajnie jest słychać, jak to pracuje. KPS pracuje, nie? Tak. A sprawdź, czy musisz być w środku. Nie muszę. Możesz wyjść. Kończymy ostatni wyjazd w 2024 roku z Yokohamą i sklepem opon. Oczywiście nie obyło się bez przygód, począwszy od tego, że generalnie jedno auto z naszych nie chciało jechać w naszym dzisiejszym wyjeździe, ale nic strasznego. Pojechaliśmy drugim. Oczywiście działy się jeszcze ciekawe przygody po drodze. Jedną z nich jest oto tutaj ten przykład. Nie obyło się bez szkód. Ja powykrzywiałem sobie odboje, które muszę nastawić na prosto. I okazało się, że jeszcze tuleja panharda jest wyklepana, a Tomek na domiar tego wszystkiego rozwalił miskę olejową, dobijając most do samej góry. Właśnie po to są między innymi odboje, a my te parędziesiąt kilometrów, czy chyba już nawet prawie 100 z Pustyni Siedleckiej do Krakowa wracamy, holując Tomka. Także jeżeli ktoś się wypytał, czy Patrol z BMW, czy z OM606, nie wiem, choć się domyślam. Darmowa aplikacja na szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na szlaku.